Czy Polki są odpowiedzialne za profanację piwa? Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Dzisiaj pogadamy o polskich dziwactwach, o takich rzeczach, które Izraelczyków bardzo w Polakach dziwią. Dla nas to są oczywiście rzeczy naturalne i normalne, ale Izraelczycy w ogóle ich nie rozumieją. I pierwszą taką rzeczą jest obchodzenie imienin. Kiedy powiedziałam mojemu facetowi, że zapomniał o moich imieninach i jak w ogóle mógł, to powiedział, ale czym do cholery w ogóle są imieniny? A ja mówię, no jak to? Imieniny 5 lutego są imieniny Agaty. A on mówi, mówisz o urodzinach? Przecież urodziny masz w lipcu. A ja mówię, nie, mówię o imieninach. Są dni w roku, codziennie jest dzień, w którym osoby o takim i takim imieniu obchodzą swoje święto. Na przykład 5 lutego wszystkie Agaty. Więc w ogóle nie mógł tego zrozumieć. W Izraelu czegoś takiego nie ma, imieniny nie istnieją i to jest dla Izraelczyków dużym szokiem. Jeśli już jesteśmy w temacie imion, to bardzo dziwiło Izraelczyków to, że w Polsce imiona żeńskie muszą kończyć się na literkę A. Z tego, co się orientuję, dajcie znać w komentarzach, już tak nie jest. Natomiast kiedy ja się urodziłam 26 lat temu i moja mama chciała dać mi inne imię, które nie kończyło się na literkę A, to nie pozwolono jej na to, twierdząc, że w Polsce imiona żeńskie muszą zakończyć się literką A. Teraz to wydaje mi się, że raczej na pewno już tak nie funkcjonuje, ale tak jak mówię, ileś tam lat temu tak właśnie było i Izraelczycy też tego nie mogą zrozumieć. Co mnie na przykład dziwiło w Izraelu, to, że wiele imion jest unisex, czyli po prostu na przykład takie imiona Tal, Or, Ofir, Nissan, to są po prostu imiona uniwersalne dla mężczyzn i dla kobiet i zawsze jak rozmawialiśmy o jakiejś osobie, która właśnie miała takie imię, to nie mogłam zrozumieć, jak to przecież Ofir to jest dziewczyna, czemu mówisz o nim jako o tej kobiecie jako o facecie? A on mówi, nie, to inny Ofir, to mój kolega. A ja mówię, jak to? To Ofir to jest imię zarówno męskie, jak i żeńskie, więc w Izraelu jest sporo takich imion, nie wszystkie, ale jest duża ilość imion, które właśnie są po prostu uniwersalne, niezależnie od płci. Picie piwa z sokiem lub picie piwa przez słomkę. Izraelczycy nie są w stanie zrozumieć, jakim cudem w Polsce głównie kobiety zamawiają na przykład piwo z sokiem malinowym czy imbirowym, zwłaszcza w zimę, albo na przykład piją to piwo, sączą sobie przez słomkę. Mój facet jak zobaczył, że pije piwo przez słomkę, jeszcze w dodatku z sokiem, to robił zdjęcia i wysyłał znajomym, bo nie mógł w to uwierzyć. Izraelczycy uważają, że to jest w ogóle jakaś profanacja, jakieś zbezczeszczenie piwa i jakby osoba, która stworzyła piwo, wymyśliła piwo, to zobaczyła, to chyba by po prostu padła z wrażenia, że tak można potraktować piwo. Oczywiście to nie jest tylko w Polsce, bo w Europie bardzo często widziałam właśnie zwłaszcza kobiety pijące piwo w ten sposób. W każdym razie w Izraelu tego raczej nie zobaczycie. Jak kiedyś poprosiłam w Tel Awiwie o słomkę do piwa, to kelnerka patrzyła na mnie ze strasznym zdziwieniem i w ogóle pytała mnie 3 razy, czy na pewno chodzi mi o słomkę, bo myślała, że może po hebrajsku mi się coś pomyliło. Poprawiny. W Izraelu ludzie nie rozumieją, jakim cudem po weselu w Polsce na drugi dzień organizuje się poprawiny. Twierdzą, że ta para młoda jest w ogóle biedna. Oni są przecież tacy zmęczeni, a muszą wyprawić kolejne przyjęcie. Plus tak samo goście przecież na kacu i tak dalej. Jak oni mogą jeszcze mieć kolejną imprezę? W Izraelu coś takiego nie funkcjonuje, natomiast bardzo często na drugi dzień po weselu spotykają się głównie bliżsi znajomi na drugi dzień ze sobą. Nie wszyscy goście, tylko po prostu jakaś grupka, nie wiem, 20 osób, które były na weselu i spotykają się na przykład na basenie, zamawiają sobie pizzę albo idą razem zjeść śniadanie do restauracji, natomiast żadnej imprezy poprawin nie ma. Brak odprawy. Tak jak mówiłam Wam w odcinku o zarobkach, w Izraelu, kiedy zostajemy zwolnieni z pracy, a pracowaliśmy w konkretnej firmie dłużej niż rok, przysługuje nam odprawa. I te odprawy są duże, dlatego że jeżeli pracowaliśmy w firmie na przykład 2 lata, to jest wysokość 2-miesięcznych pensji, natomiast jak pracowało się w firmie 20 lat, to otrzymuje się 20-miesięcznych pensji. Więc te odprawy są naprawdę bardzo przyzwoite i jak powiedziałam Izraelczykom, że w Polsce raczej odprawy to jest rzadkość, a na pewno nie jest to coś ustanowionego prawem, że to jest raczej dobra wola niektórych firm i niektórych pracodawców, to po prostu Izraelczycy nie mogli w to uwierzyć, jak można być zwolnionym z pracy i nie dostać żadnej odprawy, żadnych pieniędzy, które by pozwoliły w tym okresie, kiedy nie ma się pracy, jakoś przeżyć, albo po prostu takiej rekompensaty za te przepracowane lata. Dla nich to jest coś w ogóle nie do pomyślenia. Ryż i kanapki.
Po pierwsze, w Izraelu nie znajdziecie ryżu w saszetkach. Ryż jest zawsze pakowany po prostu w jedną paczkę i z tej paczki sobie dozujecie, wsypujecie do garnka, ile chcecie zjeść. Więc pamiętam, jak w Polsce mój partner robił mi śniadanie i gotował kaszę jaglaną na śniadanie i właśnie ta kasza jaglana była zapakowana w saszetki. To rozciął tą saszetkę i wsypał bezpośrednio do garnka. Więc ja mówię, co ty robisz? Dlaczego rozcinasz tą saszetkę? Przecież właśnie one po to są, żeby wygodniej się te kasze gotowało. I on mówi, jak to? No ale jak mam ugotować z saszetką? Przecież nie zjesz folii. Więc w ogóle tego nie rozumiał. W Izraelu ryż, kasze i tego typu rzeczy są zawsze po prostu pakowane w jedną dużą paczkę, bez saszetek. Natomiast jeśli chodzi o kanapki, Izraelczyków dziwi to, w jaki sposób Polacy robią sobie właśnie kanapki, że po prostu robią tylko jedną warstwę pieczywa, czyli kładą sobie chleb albo bułkę, składniki i to wszystko. W Izraelu je się tak jak w barach kanapkowych. Jak na przykład w Subwayu jedliście, to wiecie, że tam robią pieczywo, składniki, pieczywo. I tak samo Izraelczycy jedzą kanapki nawet w domu, zawsze z 2 warstwami pieczywa i nie rozumieją, jak taka kanapka może być smaczna, przecież ona jest niepełna w jakimś sensie, więc uważają, że Polacy w dziwny sposób jedzą kanapki. Książeczka sanepidu. W Izraelu, żeby pracować w gastronomii, nie musimy w zasadzie przynieść żadnych dokumentów oprócz dowodu osobistego, więc jak powiedziałam mojemu partnerowi, że w Polsce trzeba wyrobić sobie książeczkę sanepidu, przejść odpowiednie badania, zanim zatrudnimy się w jakiejkolwiek pracy, w której dotykamy żywności, to bardzo był zdziwiony, bo w Izraelu coś takiego w ogóle nie funkcjonuje. Uprawianie sportu i w ogóle chodzenie po dworzu, chodzenie na spacery w zimę. Jak byliśmy w zimę w Warszawie, to mój partner był przekonany i wykłócał się ze mną, że ulice będą puste. Przecież to niemożliwe, żeby w minus 10 stopni ktokolwiek wychodził w ogóle na dwór, no chyba że do pracy, chociaż to też go dziwiło. Stwierdził, że w ogóle w zimę to w Polsce nie powinno się pracować, powinno się wszystko pozamykać, bo jak można wyjść do pracy w minus 10? W każdym razie, jak pojechaliśmy na Starówkę i zobaczył, że było minus 15 stopni, padał śnieg, a ulice były pełne i ludzie spacerowali po prostu w zimowych kurtkach i czapkach, to był w szoku. Tak samo szokował go widok biegaczy, nie mógł pojąć, jak w tak niskiej temperaturze można uprawiać jakikolwiek sport na świeżym powietrzu. Stwierdził, że on by chyba umarł po drodze, jakby miał biegać w minus 10 albo nawet w 0 stopni, więc tłumaczyłam mu, że no niestety Polacy nie za bardzo mają wyjście. Oczywiście mogą sobie biegać na siłowni, na bieżni, ale jeżeli chcą uprawiać sport na świeżym powietrzu, no to muszą się dostosować do tej pogody, bo inaczej przez co najmniej połowę roku by po prostu nie mogli biegać. Zmiana opon. Oczywiście w Izraelu nie ma takiej potrzeby, więc Izraelczyków dziwi to, że zmieniamy opony. Natomiast tutaj pory roku się nie za bardzo od siebie różnią. Oczywiście w zimę jest dużo chłodniej, bo zamiast 35 stopni jest 12. Natomiast nie ma takiej potrzeby, bo nie pada śnieg. Oczywiście w tym regionie centralnym, bo na północy śnieg pada. Natomiast tutaj no, nie jest aż tak zimno i nie ma śniegu, nie ma lodu na drogach, więc nie ma potrzeby zmiany opon. Dlatego jak zmieniałam opony właśnie w Warszawie, przechodząc z sezonu na sezon, to Izraelczycy się zawsze bardzo dziwili, jak to zmieniasz opony, w ogóle na czym to polega, dlaczego i tak dalej, więc to jest coś dla nich takiego bardzo dziwnego. Oziębłość i trochę taki dystans do innych osób Izraelczyków bardzo dziwi nie tylko w Polakach w zasadzie, ale w ogóle w Europejczykach, to, że Europejczycy są tacy bardzo skupieni na sobie. Jak na przykład idą ulicą, to nie rozglądają się gdzieś tam, nie rozmawiają ze sobą nawzajem. Rzadko kiedy właśnie mówią do siebie w autobusie czy na przystanku. Każdy jest niezależny, patrzy na siebie, raczej tam nie zawiera żadnych znajomości czy jakichś tam pogawędek na ulicy. I w ogóle generalnie każdy ma swoje życie, izoluje się w zasadzie od społeczeństwa, mając jakąś tam swoją grupkę znajomych. Natomiast w Izraelu to jest taka jedna wielka rodzina, gdzie tutaj jak się mieszka, to czuć taką właśnie dużą solidarność i to, że jest się częścią takiej większej społeczności, dużej grupy i nawet jak się idzie ulicą, to zawsze gdzieś tam się z kimś pogada po drodze. Więc to Izraelczyków po prostu dziwi, taka właśnie nasza w pewnym sensie oziębłość. Oczywiście jesteśmy narodem mniej ciepłym niż Izraelczycy, też na pewno przez pogodę i różne inne rzeczy, już nie wnikajmy. W każdym razie właśnie to Izraelczyków dziwi, że Europejczycy, ogólnie w tym Polacy, są tacy po prostu bardzo skupieni na sobie, gdzieś tam tworzą sobie taki mały taką swoją małą bańkę, w której żyją i raczej poza tą bańkę nie wyściubiają nosa. Golenie pach, a nie golenie nóg. W Izraelu bardziej popularne jest, prędzej mężczyzna ogoli sobie nogi niż pachy. W ogóle jak ma ogolić pachy, to jest uważane za takie już bardzo niemęskie, natomiast bardziej męskie jest ogolenie nóg. No dla mnie to jest dziwne, bo o tyle, o ile uważam, że ogolenie pach u mężczyzny jest po prostu kwestią higieny i dużo Polaków, dużo polskich mężczyzn to robi. Oczywiście nie wszyscy, ale to się raczej staje normalne. Natomiast już ogolenie nóg, no to byłoby właśnie uważane jako niemęskie. W Izraelu jest
odwrotnie, raczej Izraelczyka zdziwi jej ogolona pacha niż ogolona noga u mężczyzny. W ogóle Izraelczycy są bardzo owłosieni, więc tutaj mega popularna jest depilacja laserowa. Golą sobie, laserowo depilują sobie na przykład klatkę piersiową albo plecy i to jest tutaj takie bardzo, bardzo popularne. Tak samo kobiety ogólnie bardzo często korzystają z depilacji laserowej, raczej rzadko kiedy golą nogi depilatorem albo maszynką, po prostu idą na laser i całe ciało pozostaje gładkie. I ostatnia rzecz, która Izraelczyków dziwi, to to, że większość mieszkań w Polsce na wynajem jest umeblowanych. Tutaj mieszkania prawie zawsze są totalnie puste, nawet pralkę, lodówkę trzeba sobie kupić, w mieszkaniu nie ma nic. Ewentualnie jeśli są meble, to są to meble poprzednich lokatorów, które można lub nawet czasem trzeba odkupić, bo inaczej tego mieszkania się nie dostanie. Więc bardzo dziwi Izraelczyków to, że w Polsce mieszkania na wynajem, często też nawet do kupna, ale zazwyczaj na wynajem są w pełni umeblowane i nie przynosi się ze sobą praktycznie nic. To tyle na dzisiaj, kochani. Dajcie znać w komentarzach, jakie jeszcze Waszym zdaniem zachowania Polaków mogłyby być dziwne dla Izraelczyków albo w ogóle dla obcokrajowców. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Buźka, hej!